Otworzyłam oczy. Dlaczego słońce świeci tak jasno? Jego blask mnie oślepia. A te cienie? Skąd tyle cieni? Dlaczego patrzą? Dlaczego na mnie patrzą? Nadira, Allah szükür, nareszcie się obudziłaś. Rozejrzałam się. Na moim łóżku siedział Bajezyd. Miał podpuchnięte oczy i wyglądał, jakby nie spał kilka nocy. Obok stały Gefherhan, Gülbahar, Amira, Cziczek, Analia, Majsun i medyczka. Podniosłam głowę i poczułam ból. Nie podnoś się pani, powiedziała medyczka, która kręciła się po komnacie. Na razie nie powinnaś wstawać. Spojrzałam na Bajazyda. Patrzył na mnie z troską. Już tak dawno tego nie robił. Próbowałam sobie przypomnieć, co się stało. Bajazyd powiedział, że nie chce mnie widzieć. Płakałam. Może to wszystko mi się śniło. Przecież był tu ze mną. Trzymał mnie za rękę. Gdyby to była prawda... Ale co tu robią ci wszyscy ludzie? Dlaczego nie mogę wstawać? Wszyscy milczeli. Nikt nie patrzył mi w oczy. Bajezyd? Zwróciłam się do sułtana. Co się stało? On milczał. Ścisnął mocniej moją dłoń. Nadire, odezwała się w końcu Gefherhan. Wszyscy spojrzeli na nią zaskoczeni. Przedwczoraj nad ranem Melek Hatun znalazła cię w twojej komnacie. Straciłaś przytomność. Medycy nie mogli cię dobudzić. Dzięki Bogu otworzyłaś oczy. Gefher patrzyła na mnie niepewnie. Gestem ręki zachęciłam ją, żeby kontynuowała. Zbadali cię i podali nam przyczynę. Powiedzieli, że spodziewasz się dziecka. Uśmiechnęłam się promiennie. No tak, właśnie przypomniałam sobie, że jestem w ciąży. W sumie dobrze się stało. Nie będę musiała tego dłużej ukrywać. Spojrzałam na siostrę sułtana i resztę zebranych. Nie wyglądali na zadowolonych z powodu tej wiadomości. Posłałam Bajazydowi pytające spojrzenie. Nie patrzył na mnie, tylko jeszcze mocniej ścisnął moją dłoń. Sułtanem, zwróciłam się ponownie do Gefher. Coś nie tak z dzieckiem? Zaniemogłaś zeszłej nocy, wyjąkała dziewczyna. Dostałaś wysokiej gorączki. Popatrzyłam na nią przerażona. Co z moim dzieckiem? Zawołałam głośniej niż powinnam. Jest już w niebie. Wydawało mi się, że świat się zatrzymał. Zerwałam się gwałtownie z łóżka. Nie wiadomo, skąd znalazłam na to siłę. Nie. Nie. To niemożliwe. Nieprawda. Zaczęłam się od nich odsuwać. Kłamią. Niemożliwe. Nie. Nie. Haj! Krzyknęłam. Haj! Olmaz! Olmaz! To niemożliwe! Niemożliwe! Nadira. Podszedł do mnie Bajazyd i pogładził mnie po włosach. Połóż się, proszę. Nie powinnaś jeszcze wstać. Nie dotykaj mnie! Wrzasnęłam, wyrywając się nagle. Nie dotykaj! Popatrzyłam na niego z wściekłością. Wszystko mi się przypomniało. Noc, komnata, Gülruch. To wszystko przez ciebie! Przez ciebie i tę twoją wywłokę!
Gdybym was wtedy nie zobaczyła, nic by się nie stało! Bajazet patrzył na mnie zszokowany. Co? Kiedy ty? Myślisz, że o niczym nie wiedziałam? Odtrąciłeś mnie od siebie, tylko dlatego, że pojawiła się ona. Kiedy przedwczoraj wieczorem chciałam cię odwiedzić, znów z nią byłeś. Nadire, nawet nie zauważyłaś, że weszłam do komnaty. Taki nią byłeś zajęty. Nigdy ci tego nie wybaczę. To wszystko twoja wina. Przeklinam dzień, w którym trafiłam do tego pałacu. Przeklinam chwilę, w której cię spotkałam. Przez ciebie straciłam nasze dziecko. Sultano! Zdążyła zawołać medyczka, która złapała mnie w ostatniej chwili, zanim upadłam i straciłam przytomność. Chcę umrzeć. Niech to się wreszcie skończy. Ta męka, ten wstyd, ten ból. Czuję, że moje ciało oddzieliło się od duszy. Nie potrafię wstać. Nie chcę. Każdy oddech jest moją karą. Każdy ruch pali niczym rozgrzany do czerwoności metal. Jak mogę teraz sobie spojrzeć w oczy? Nawet nikt nie zwrócił mi uwagi. Wszyscy patrzyli zszokowani, ale nikt nie protestował. Powinni mnie za to wyrzucić z pałacu. Może wtedy byłoby mi lżej. Ale nie. Mam cierpieć każdego dnia jeszcze bardziej. Widząc wszystkie sułtanki, żmije Gülruch i wreszcie samego sułtana Bajazeda, przez którego tyle wycierpiałam. Przeklinam ich! Moje maleństwo. Czuję, że byłaś dziewczynką. Tak bardzo chciałam wydać cię na świat. Córeczko, wybacz mi. 2 tygodnie później. Szehzadem, nie płacz już, proszę. Melek siedziała w komnacie razem z Osmanem. Książę zanosił się takim płaczem, że dziewczyna nie mogła go w żaden sposób uspokoić. Może jest głodny, zastanawiała się Asme Hatun. Albo ma kolkę, mówiła Razije Hatun. Przecież karmiłam go pół godziny temu, a medyczka oglądała go nad ranem. Nic mu nie dolega. Osman płakał coraz głośniej. Nie chciał, aby ktokolwiek brał go na ręce. Nadal to samo? Spytała sułtanka Analia, która po cichu weszła do komnaty. Sultanem? Skłoniły się zaskoczone dziewczęta. Wybacz, nie zauważyłyśmy, kiedy weszłaś. Tak dalej być nie może, powiedziała sułtanka, zupełnie nie zwracając uwagi na to, czy niewolnice ją zauważyły, czy nie. Osman, malutki, nie płacz, kochany. Sułtanka schyliła się, by wziąć chłopca na ręce. Ten zaczął płakać jeszcze żałośniej niż dotychczas. Analia kołysała go w ramionach. Już nie wiemy, co robić, pani, powiedziała smutno Melek. Odkąd sułtanka Nadire zachorowała, książę jest niespokojny. Nie chce jeść i ciągle płacze. Jestem załamana. To oczywiste, westchnęła starsza kobieta. Tęskni za matką. Nadire nadal z nikim nie rozmawia? Służące pokiwały głowami. Nie wiadomo, ile to jeszcze potrwa. Chodź, Osman, pójdziemy do taty. Wszystko idzie zgodnie z planem, pani. Jak dobrze pójdzie, niedługo książę znów będzie z nami.
Sułtanka Cziczek spotkała się na targu z Jusufem Paszą. Uznali, że będzie to bezpieczniejsze niż nocne spotkania w Seraju. Alia, ucieszyła się Zielonooka. Dopilnuj, aby ta banda idiotów wciąż myślała, że książę już nie wróci. Jest dokładnie tak, jak mówiłaś, sułtano. Są przerażeni. Boją się, że poniosą karę. Sam dźwięk imienia sułtana Bajazyda budzi w nich strach. To nie wystarczy, oświadczyła sułtanka z szaleństwem w oczach. Lud musi czuć, że dżem jest ich jedyną szansą, nadzieją, ostatnią deską ratunku. Wcześniej Mehmed, teraz Bajazyd, w przyszłości Osman, to zguba naszego imperium. Pora, aby na tronie zasiadł ktoś, kto naprawdę na to zasługuje. Paszo, szykuj wojsko. Niebawem poleje się krew. Stambuł będzie nasz. Sułtanka Gefherhan spacerowała ze swoją służącą w ogrodzie. W jej głowie kłębiło się mnóstwo niechcianych myśli. Biedna Nadira. Nie zasłużyła na to, co ją spotkało. Co musi teraz czuć? Jak bardzo cierpi. Dziewczyna szła przed siebie, zupełnie nie zwracając uwagi na to, co się dzieje dokoła niej. Nie zauważyła mężczyzny, który szedł prosto na nią. O, nic ci się nie stało? Blondynka poprawiła płaszcz i podniosła głowę, by spojrzeć na przybysza. Chciała go skarcić za to, że na nią nie uważał, ale gdy tylko spojrzała na niego, zaniemówiła. Był to przystojny, wysoki mężczyzna. Miał wyraźnie zarysowaną szczękę i gęstą brodę. On też na widok prześlicznej sułtanki dosłownie oniemiał. Kim jesteś? Odezwała się w końcu dziewczyna. Mesih Pasza, gubernator prowincji Kütahya. Przedstawił się z niskim ukłonem. A ty jesteś? Gefherhan, córka sułtana Mehmeda oraz rodzona siostra sułtana Bajazyda. A, wybacz pani, przeraził się mężczyzna i natychmiast odwrócił do niej tyłem. Nie poznałem cię. Nikt mnie nie powiadomił, że tutaj jesteś. Ależ nic się nie stało, uśmiechnęła się pogodnie sułtanka. Nie odwracaj się, proszę. To żadna przyjemność rozmawiać z czyimiś plecami. Ale zasady, pani, biorę to na siebie, powiedziała stanowczo. Nie pozwolę im cię tknąć. Mesih Pasza odwrócił się powoli. Podniósł głowę. Wpatrywał się w nią oczarowany. Więc mówisz pani, że mnie obronisz? Ze wszystkich swoich sił. A co na to twój mąż? Zapytał niepewnie. Mój mąż? Zdziwiła się. O ile mi wiadomo, jesteś małżonką Jahi Paszy. Roześmiała się Gefher. Nie, nie jestem. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Mesih uśmiechnął się przepraszająco. Bardzo spodobało mu się jej poczucie humoru. Żoną gubernatora Trabzonu jest moja siostra, sułtanka Ajla, wyjaśniła. Mieszkają tam razem ze swoimi córkami. Mężczyzna starał się chłonąć każde słowo, które wypowiadała. Opowiedziała mu nieco o swojej rodzinie. W końcu zauważyła, że do zauroczonego Paszy docierają jedynie strzępy jej wypowiedzi. A sułtan uznał, że tak będzie lepiej, ponieważ niebo jest niebieskie. Kiwnął głową bez namysłu, oczekując, że zachęci ją tym do dalszej opowieści. Paszo? Zwróciła się do niego, próbując powstrzymać śmiech. Wybacz, że zanudziłam cię tymi dziwnymi historiami. Ależ skąd pani? Zaprzeczył natychmiast. Bardzo miło się ciebie słucha. Tak? To na czym skończyłam? Zrobiła to celowo. Wiedziała, że mężczyzna nie ma pojęcia, o czym mówiła. Zaczął nerwowo drapać się po głowie. Ja muszę już iść, oświadczyła, przerywając jego zakłopotanie.
Może jeszcze kiedyś opowiem ci jakąś niestworzoną historię. Jeśli tylko zechcesz. Będę czekał na ten dzień, pani. Ukłonił się Mesich. Odwróciła się na pięcie i już miała odejść, gdy niespodziewanie ją zatrzymał. Sutanem? Tak? Nie boisz się, że ktoś cię nakryje? Jestem siostrą samego sułtana. Raz w życiu chyba mogę wykorzystać swoją pozycję dla własnych korzyści. Puściła mu oczko i odeszła, zanim zdążył zareagować. Patrzył, jak zmierza dostojnie w stronę pałacu. Nagle zatrzymała się. Spojrzała za siebie. Posłała mu pełne zachwytu spojrzenie i zaraz potem się zarumieniła. Przyspieszyła kroku, aby jak najszybciej wrócić do Seraju. Mesih Pasza wciąż patrzył w przestrzeń, gdzie jeszcze przed chwilą stała. Nie było wątpliwości. Zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia.